Jestem z dzieciakami na spacerze, słuchajcie, musiałam wyjść z tego bunkra, z tego domu, z tych prac domowych i wyszliśmy sobie tutaj głowy sobie troszeczkę przewietrzyć. Dzisiaj jest ostatni dzień taki, wiecie, fajny, ciepły, bo mamy 16 stopni. Od jutra z powrotem pogoda nam się załamuje, ale uwierzcie mi, jak się jest tak fajnie, przyjemnie ubranym, to i ten spacer jest mimo tego wiatru naprawdę przyjemny. Potrzebowałam tego, bo ja, słuchajcie, ze 3 tygodnie siedziałam praktycznie w zamknięciu, wykonując te wszystkie takie tam prace. Po prostu ja jestem też przyzwyczajona dużo czasu spędzać na zewnątrz, na dworzu, na powietrzu. Gdzieś tam w międzyczasie też i Aleks był lekko chory, więc byłam, można powiedzieć, że uziemiona też i z innego względu w domu, ale brakowało mi, słuchajcie, takiego spaceru zwykłego, prostego, niedaleko, popatrzeć sobie, jak to wszystko się pozmieniało naokoło, co sąsiedzi powysiewali naokoło na polach, grykę znalazłam, tu jakieś żyto będzie rosło, to już są te ozime wysiewy, kurczę, tak, na chwilę tylko wyszłam i jestem szczęśliwa. Idziemy do balotów, idziemy na baloty siana teraz, tak? Reflections of the clouds above, the sound of rain along the pond. The grass that grows beneath my feet, I close my eyes, the hum of bees. I plucked a flower, violet green, lily of the valley on my knees. All the things I left behind, save this little place in my life. Jest kierunek? To weź ułóż teraz, mów, jak układać ten z kierunkiem. Zobaczymy, jak to się tnie wtedy. No zobacz. Widzisz, patrz. Ta się powtarza z tamtą. No to jest ta sama płytka. No. Tylko już się nie powtarza z tamtą, widzisz? Tylko ta jest taka sama ta, Tak. i ta, 3 są. Raz, 2, 3, widzisz? Wiem. Mają ten wzór. No. Ale chodzi Nie, chyba... ta też nie ma. Czarny do czarny. Ta nie, tutaj. Bo mi to za dużo czasu zajmuje, żebym wiesz... Ile obstawiasz jutro ułożyć? Chwila za oko. Dokąd? Czujesz, że wejdziesz? Dotąd, jak tu jesteśmy? No spokojnie. No to chodźcie, ułożymy teraz. To może to wy układajcie. No to Wy układajcie, a ja będę, bo ja tu mam skończone, nie? Sobie przejdę na ten, na salon. A do cinki sobie będziesz musiał... A do cinki będę sobie ułożyć już całe. układał. Ułożymy całe, dobra? No. Tak? Ale pytanie teraz jeszcze, czy zaczynamy pełny? Nie, bo jeszcze ktoś się nauczy i będzie robił. Nie sprzedajemy sztuki. Co? Nie sprzedajemy. Nie. Aleks! Dobra, ja ją złapię. Złapiesz ją? Tak? No muszę ją złapać. To od sąsiadki, nie? On mówi, jedna z mniejszych. Mówi, jesteś w domu? Ja mówię, tak, jestem. No czekaj, podrzucę ci dynię, nie? Patrzymy, ona samochodem przyjeżdża. Co? Chodź. Gdzie ją położymy? Dziękuję. Dziękujemy. Tak, tak. No nie wiem, co, do samochodu od razu, do bagażnika? Ja do bagażnika od razu. Aleks, chodź. Masakra. Ona do mnie się nie zmieści.
Półkę trzeba zdjąć, nie, półkę trzeba zdjąć. No tak musi być. Ciężko. Ciężko. Miecio zrzucił nam drewno znowu. Coś, kolejną dostawę. Ładuję sobie na łychę. No to nie łycha, wiadomo. Ładuję sobie, podjeżdża, cyk. I załadowane. I zrzucone. O, tak. Zbiera się u nas na zmianę pogody. Idę przez okno, pokazać Wam. Przede wszystkim dlaczego przez okno. No zobaczcie, tutaj sobie wstępnie ułożyliśmy te nasze płytki, jak one będą wyglądały, żeby po prostu mniej więcej tym wzorem, ciężko, uwierzcie mi, układa się je, każda jest inna, ale żeby po prostu tym wzorem Piotrek będzie układał od ganku, to będzie sobie odpowiednio całą, jak gdyby można powiedzieć, partię brał i od ganku zaczynał, więc do tego miejsca je ułożyliśmy. Jest teraz ciemno, ta lampa fałszuje całość obrazu, nie jest to super może widoczne. Z tego ujęcia tak to wygląda. One mają takie, widzicie, i jasne, i ciemne na obrzeżach, tak mniej więcej je jakoś tutaj sobie, o Jezus, to jest pod nogami, wszystko jest, poukładaliśmy, one są mokre, bo one leżały na zewnątrz. To jest najgorsze światło, jakie może być, bo jak światło będzie padało na nie z góry, uwierzcie mi, one zupełnie, ale to zupełnie po prostu inaczej będą wyglądały. Teraz nawet je po prostu jest ciężko uchwycić, poza tym, że w ogóle to pomieszczenie jest takim najciemniejszym pomieszczeniem. No teraz na przykład jak z góry poświeciłam światłem, to też w ogóle zupełnie inaczej ta podłoga, jak widzicie, wygląda. Jeszcze będzie ciepłe światło, to w ogóle jeszcze to będzie inaczej wyglądało. Takie przełamanie takiej troszeczkę nowoczesności też i mamy. No ale o, zobaczcie. Nie no, w kamerze to słabo po prostu. To po prostu w kamerze jest słabo widoczne, no nie? Ładnie to wygląda gołym okiem, jak się patrzy, w ogóle inny kolor jest tego wszystkiego, niż jak się tutaj po prostu to filmuje, nie?
No to ja tak z daleka, Piotruś, tylko. To ja tak z daleka powiem, co tutaj się dzieje. Zabrakło nam po pierwsze troszeczkę tutaj, jak widzicie, tych dekorów. Troszeczkę, 50 sztuk. 50 sztuk, nie 48. Brakło. To się kłóci o 2 sztuki. No patrzcie, no nie będzie się kłócił o 2 sztuki, okej. Coś pewnie licząc, pominęliśmy, jak widzicie, jedną całą. Bo do szkoły pod górkę mieli. Tak. Matematyka to na kalkulatorze tylko, a się okazuje, że i też można. Się nauczyli na kalkulatorach. A jak to było kiedyś, pani od matematyki mówiła, proszę się uczyć tabliczki mnożenia, bo przecież nie będziecie nosić kalkulatorów w kieszeni. A co dzisiaj każdy ma w kieszeni w telefonie? Kalkulator. A jak nie masz, to już nie umiesz policzyć. A jak nie mam, to nie umiem liczyć, no. No i zgadza się. Wracając... Ale moje dzieciaki w nocy budzę i znają. Tak? Budzisz ich jak żołnierzy na wyrywki? No bez przesady, ale znają. Ale znają, no. No. Trochę ich porusiłem, żeby wiesz. Bo to jest ćwiczenie pamięci przede wszystkim, nie? Dokładnie. A my dzisiaj nie ćwiczymy jej, bo mamy wszystko w telefonie, wyciągamy telefon i sobie czytamy. Wymyślili te cuda. No, to jest właściwie internet, nie? To jest dostęp do internetu w każdym momencie, w każdej chwili, że nie ćwiczymy pamięci, bo w każdym momencie możemy sobie otworzyć telefon, przeczytać i przecież... Pogadaj z Romanem. No tak. Sama widzisz, jak pytania zadają młodzieży. Tak. Ile Warszawa ma ludności, nie? No i nie wiedzą. 40 000, nie? Albo ile Polska ma ludności? 4 miliony, nie? No. Więc wracając do tematu. Dobra, nie będę zadawał trudnych pytań. Dobra, wracając Najgłębsze jezioro w Polsce. A to akurat wiem. Co? Hańcza, czarna hańcza. A, trafiła. No ja jestem geograf przecież, tak? Ale akurat cyfry nie pamiętam. A trzecie jezioro pod względem wielkości? Łebsko. A, też wie, bo swoje, nie? Nie. A największe? Śniardwy. Śniardwy, Mamry i Łebsko. Dokładnie. Tak, a czarna hańcza najgłębsze. Wracając, nie zastanowię się, czy to puszczę akurat. Tak, do tematu łazienek. Gładziujemy tutaj. Tynkujemy. Przepraszam, dzisiaj tynkujemy. No i idąc dalej, zwróćcie uwagę, pokazywałam wam na ujęciach wcześniejszych tutaj tą naszą podłogę. Światło jest jakie jest niestety. Tutaj idziemy sobie holem. Hol Piotruś mniej więcej wykafelkował. Wykafelkował również tutaj dużą część, jak widzicie, salonu można powiedzieć. Tak? Dzisiaj tak światło wpada, tutaj wbija. Tutaj wam mniej więcej mogę pokazać, jak wyglądają wzory tych kafli. Oczywiście tutaj na kamerze one są dużo ciemniejsze niż one są w rzeczywistości, bo tak jak tutaj widzieliście na tych wcześniejszych ujęciach, no jest problem w kamerach generalnie z oddaniem rzeczywistych kolorów kafli. No i idąc sobie może tutaj do najjaśniejszego miejsca, ewentualnie możecie sobie tutaj tak zerknąć. O nie. One są po prostu takiej kolorystyki. Widzicie, jak wchodzi słońce, to one są takie jaśniutkie tak naprawdę. To jest taki bardzo, bardzo jasny kolor. Oczywiście w kamerze widzimy zniekształcone kolory. Próbkę farby. Zostajemy przy tej próbce farby i w tej kolorystyce tutaj te ściany jak najbardziej sobie pociągniemy. Tutaj wybraliśmy też taką, kupiliśmy jedną sztukę listwy przypodłogowej na próbę. Aleks, taka jest listwa wybrana. My takie mamy bardzo podobne w tym wzorze, można powiedzieć, w domu. To jest wysokość 8 cm, czyli 80 mm, 1,5 cm, czyli 15 mm. One są tutaj, można powiedzieć, głębokie. No i długie są na 1,40 m. I to jest, cena są jak gdyby za sztukę, czyli trzeba sobie przeliczyć metry bieżące. I my tutaj wyliczyliśmy 70 prawie metrów bieżących, jak gdyby tutaj tych listew. Zamówiliśmy je. Czas oczekiwania około 1 tygodnia, czyli tak na dobrą sprawę, jak Piotr wyjdzie z łazienki, z tynkowania, gładziowania, przyjdą w międzyczasie do niego dekory, czyli będzie mógł dokończyć te dekory. Dostanie w przyszłym tygodniu również i fugę. Mówi, że też gdzieś tam do przyszłego tygodnia wyjdzie z kafelkowania z salonu, ponieważ jest tutaj troszeczkę też i docinek. Teraz widzicie, robi co innego. I jak skończy tutaj ten salon,
to no, widzicie, hol jest zrobiony, więc kolejność jaka kolejna, że tak powiem, nastąpi, to jest ten mały hol i pralnia. Pokoik zostawimy sobie na sam koniec, bo teraz rozchodzi się o przestawianie tych wszystkich przedmiotów, rzeczy i pokażę Wam jeszcze kafle, które będą w pralni. My mamy zapas, mamy w domu, w mieszkaniu, na korytarzu takie kafle i te kafle, one tak naprawdę bardziej takim ala błękitne odcienie wpadają. To jest tak akurat pewnie jeden z ciemniejszych wzorów. I nam, jak widzicie, kilka paczek zostało tych kafli i postanowiliśmy te kafle zainstalować do pralni, słuchajcie, bo ta nasza szafa w pralni... Aleksiu, ta nasza szafa w pralni, jak wiecie, ona jest w takich odcieniach właśnie błękitu, więc one te kafle troszeczkę przełamią tą podłogę, to wejście do tej naszej pralni. Tutaj one się znajdą. I tak jak pamiętacie, tutaj jest ta szafa niebieska, a tam pralka i suszarka. Był jeszcze w międzyczasie Andrzej. Jak widzicie, poobtynkowywał nam tutaj te wszystkie, jak to nazwać, gniazda. Dzisiaj jest światło pada. Te gniazda nam tutaj poobtynkowywał, tak? Tak to się nazywa chyba. Zobaczcie, tutaj światło przebija. O, widzicie, tak naprawdę ta ściana jest dużo już jaśniejsza. Jak widzieliście na wstępie, robiliśmy sobie kawę po arabsku i dzisiaj też Piotruś sobie zażyczył tą kawę. Mamy taki tygielek. 3 takie sztuki udało się Pierowi zakupić w różnych, jak gdyby tutaj wersjach rozmiarowych, pojemnościowych na targu Staroci. 50 zł za 3 tygielki. Niebawem pokażę Wam jak gdyby pozostałą część tych tigli. No i wiadomo, w związku z tym, że Piotr kładzie podłogę, to ogrzewanie podłogowe no nie jest włączone. Piec nie chodzi teraz, więc dogrzewa się tutaj tym naszym piecem kaflowym, który znacie. Uwierzcie mi, jest naprawdę ciepło, szczególnie w takie dni jak dzisiaj, kiedy naprawdę dużo tutaj słońca wpada do środka. No i ja zaraz dzisiaj dokładkę kawy zrobię. Kawa arabska z kardamonem. Sprzedam Wam trochę zapachu. Powąchajcie sobie tą kawę z tym kardamonem, jak ona pachnie. Jestem. 2 łyżki takie, no nie takie, 2 łyżki takie deserowe. O. Ona 3 razy powinna nam się podnieść. Raz. Jest ekstremalnie gorąco. Piotr dorzucił tutaj opały drewna. Robię tą kawę. Jest naprawdę, mimo tego, że nie grzejemy, jest ciepło w domu. I co bym chciała Wam powiedzieć? Chciałabym Wam powiedzieć, że odcinek dotyczący jak gdyby rozpalania naszego pieca, tego atmos na drewno będzie, tylko troszeczkę cierpliwości, ponieważ wiecie, musi przyjść ta podłoga, żeby to po prostu miało sens to nagrywanie, żeby pokazać Wam rzeczywiste parametry, jak gdyby tutaj skuteczności nagrzewania się tego pieca, jak gdyby tej metody, którą my tutaj wybraliśmy, jeżeli chodzi o nasze ogrzewanie główne naszego domu. No i chciałabym Wam powiedzieć również z tego tutaj miejsca, że zmieniła nam się troszeczkę koncepcja. Czego? Koncepcja ocieplenia poddaszy. Tak. Słuchajcie, opowiadałam Wam, że do ocieplenia poddasza zastosujemy wełnę. I do ostatniego dnia, do ostatniej chwili tak też myśleliśmy. Taką decyzję podjęliśmy i tak też myśleliśmy. Ale przyszedł taki dzień, kiedy Piotr, wiecie, jego nie było w sierpniu. W sierpniu go nie było z powodu takiego, że u swojego sąsiada pomagał w ociepleniu dachu i ten sąsiad wybrał inny materiał niż wełna mineralna. Powiedział nam o tym. No i słuchajcie, zaczęliśmy czytać, zastanawiać się nad tym wszystkim i stwierdziliśmy, że kurczę, możemy wybrać coś fajniejszego.
coś lepszego. Wiecie, że nasz dom nie jest ocieplony jeszcze i my będziemy się wprowadzać w stan nieocieplonego domu, w związku z czym to nasze poddasze na tą chwilę jest bardzo zimnym poddaszem. No i trzeba je ocieplić, żeby po prostu miało sens to grzanie, palenie i tak dalej, cały ten proces grzania. Zostaw kabelki. No i tutaj czytając te parametry tego nowego materiału, który chcemy tutaj zastosować, to takie będzie może innowacyjne troszeczkę rozwiązanie, ale znaleźliśmy informację, że też ktoś kładł sobie w ten sposób ocieplenie, z tego materiału ocieplenie na poddaszu i no, mierzył, tak? Mierzył sobie te parametry, które osiąga. I przy również, i przy tylko ocieplonym poddaszu na zewnątrz było odnotowane minus 14 stopni, a w środku plus 7. I to nas tutaj, że tak powiem, skłoniło do tego, by wybrać ten inny materiał na to ocieplenie poddasza, ale wszystko w szczegółach już niebawem. Już niebawem. Dzisiaj tylko tyle, bo ja po prostu nie mogę generalnie tutaj przyjeżdżać ze względu na to, że Piotr kładzie tutaj tą podłogę, Aleks tylko przeszkadza i nic więcej, więc żegnamy się. Żegnamy się. Do widzenia. Do poniedziałku. Miłego weekendu. Dziękujemy wzajemnie. Jeżeli chcecie namiary, pamiętajcie, na naszego Piotra, to w opisie filmu możecie znaleźć e-mail do mnie i śmiało możecie pisać i wtedy po prostu będę udostępniała Wam kontakt do niego jako dobrego fachowca, który, jak widzicie, tutaj wiele umiejętności posiada, wiele rzeczy posiada, jest takim wielobranżowym, można powiedzieć, kompleksowym wykonawcą, więc tutaj jak tylko skończy u nas, śmiało możecie do niego dzwonić i rezerwować sobie jakieś ewentualnie roboty, realizować jakieś tam ewentualnie Wasze plany. A ja tym akcentem, tym takim tutaj już widzicie widokiem za mną żegnam, żegnam się z Wami dzisiaj. I pewnie w przyszłym tygodniu uda mi się troszeczkę już znowu więcej nagrać, ze względu na to, że już jak ta podłoga będzie tutaj położona, to będę mogła częściej przyjeżdżać. Teraz po prostu czysto technicznie nie przeszkadzamy. I co? No i znowu trzeba będzie tutaj coś sprzątać, poprzestawiać. Tak, także tutaj pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ta podłoga ułożona, jakbyście sobie zerknęli i do zobaczenia. Cześć, czołem. I'm an expert at overthinking things that I shouldn't. You come across as a cool guy, someone who's the opposite. And all my friends are leaving, but I wanna stay here. Can we just stay here? Maybe just one more drink. I can't help but think we're Tutaj zostawiam Ci kawę, nie, Piotruś? O, dla Piotra jeszcze troszeczkę kawy zostało. Niech mu się tutaj grzeje. Piotr podkłada sobie tutaj do piecyka jeszcze. Trzeba zaparkować.